Czy wiecie, gdzie się teraz znajduję? Może to wygląda, jakbym był na wakacjach, ale tak naprawdę siedzę w moim ogródku, w moim domowym biurze i właśnie w tym momencie skończyłem cola. Jeszcze 2 lata temu taki widok rzeczywiście robił na wielu osobach wrażenie. Ale dzisiaj jest to zupełnie normalne, ponieważ pandemia zmieniła sposób, w jaki żyjemy. Żyjemy teraz w nowej rzeczywistości i dzisiaj nie dziwi nikogo fakt, że można pracować z domu. Dzisiaj bardzo wielu pracowników, zwłaszcza takich, którzy nie muszą przychodzić do pracy, łączy się ze swoimi partnerami biznesowymi albo klientami po prostu na wideokolach. Według licznych badań wirtualne spotkania z wideo są znacznie efektywniejsze niż połączenia wyłącznie audio. A gdy dobrze widzimy uczestników, możemy lepiej skupić się na tym, o czym mówią i co nam chcą pokazać, zamiast tracić energię na analizowanie niewyraźnego lub ciemnego obrazu. Z ankiet przeprowadzonych przez pracowników biurowych wynika, że gdy mają wyłączoną kamerę internetową albo niską jakość obrazu, często czują się pomijani albo ignorowani przez innych uczestników wideokonferencji. O profesjonalnych słuchawkach opowiadałem Wam już w innym moim materiale, a dzisiaj skupię się przede wszystkim na obrazie. Połączenia wideokonferencyjne realizujemy najczęściej w jednym z 2 scenariuszy. Albo łączymy się indywidualnie z naszego laptopa, albo z sali konferencyjnej, w której oprócz nas jest jeszcze kilka albo kilkanaście osób. Dziś pokażę Wam 2 urządzenia do obu tych sytuacji. Są to urządzenia firmy Jabra, należące do rodziny Jabra PanaCast, którą znacie już z mojego kanału. Pierwsze to osobisty system konferencyjny, czyli Jabra PanaCast 20. Drugie z kolei to tzw. wideobar do sal konferencyjnych. To Jabra PanaCast 50. Zacznijmy od tego pierwszego. PanaCast 20 tylko z pozoru przypomina normalną kamerę internetową. Tak naprawdę jest to dużo więcej, ponieważ jest to tak zwany osobisty system telekonferencyjny. Ta kamera, oprócz tego, że oczywiście ma dużo lepszej jakości sensor i dużo lepszy obiektyw, potrafi rejestrować obraz w rozdzielczości 4K, to w środku tej małej obudowy ma wbudowany komputer, który przy wsparciu sztucznej inteligencji przetwarza na bieżąco obraz rejestrowany przez tą kamerę, tak żeby był jak najwyższej jakości. Wszyscy mamy chyba podobne doświadczenia podczas wideokoli. Bardzo często obraz jest albo niskiej rozdzielczości, albo jest niedoświetlony, albo prześwietlony, albo po prostu źle wykadrowany. Zaradzić temu problemowi możemy tak naprawdę na 2 sposoby. Pierwszym sposobem jest kupno lepszej kamery internetowej, ale niestety w przypadku większości takich kamer internetowych na rynku ten obraz rzeczywiście będzie lepszej jakości, ale nadal nie będzie w pełni zadowalający. Rozwiązanie, które ja osobiście stosuję, to aparat cyfrowy. Taki aparat cyfrowy rzeczywiście daje bardzo dobrej jakości obraz, ale z nim są 2 problemy. Po pierwsze jest dość drogi. Taki aparat, który mam w dłoni, kosztuje około 3000 zł. Ponadto jest niestety dość kłopotliwy w konfiguracji. Dlatego najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest po prostu kupno urządzenia takiego jak Jabra PanaCast 20. Urządzenie ma gabaryty porównywalne do tradycyjnej kamery internetowej, ale nad taką kamerą ma 2 zasadnicze przewagi. Pierwsza to jest dużo lepszej jakości obiektyw, który rejestruje obraz w rozdzielczości 4K, a druga to wbudowany komputer, który w czasie rzeczywistym przetwarza obraz ze wspomaganiem sztucznej inteligencji, tak żeby jakość tego obrazu była absolutnie na najwyższym poziomie, zwłaszcza przy trudnych warunkach oświetleniowych. Urządzenie oczywiście jest super proste w instalacji, ponieważ wystarczy podłączyć je kablem USB typu C, który jest dołączony w zestawie. Zawieszamy kamerę na naszym komputerze i to wszystko. Nie potrzeba instalować żadnych sterowników, ponieważ kamera automatycznie wykrywana jest jako dodatkowa kamera w naszym systemie. I teraz już tylko wystarczy upewnić się, że w naszej aplikacji, której używamy do wideokonferencji, wybierzemy odpowiednią kamerę, czyli oczywiście PanaCast 20. O, i wszystko działa. I chociaż nie jest to niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia, to zalecam zainstalowanie oprogramowania, które się nazywa Jabra Direct, które daje nam możliwość zarządzania dodatkowymi funkcjami tejże kamery. Zobaczcie, tak wygląda obraz z kamery wbudowanej w mojego laptopa. Ale teraz zmienię sobie tą kamerę na PanaCast 20. I jak widać, różnica jest natychmiastowa. A teraz zobaczcie, co się wydarzyło, gdy usiadłem z moim laptopem na tle okna. To chyba bardzo częsta sytuacja, gdy Wasi rozmówcy właśnie dokładnie w ten sposób siedzą i tak jak widzicie, mojej twarzy teraz nie widać, widzicie jedynie kontury. Ale gdy przełączę się teraz na PanaCast 20, jak widzicie, różnica jest potężna. Kamera natychmiast wydobyła moją twarz i to jest akurat właśnie ta funkcja szczególna PanaCast 20, to przetwarzanie przy pomocy sztucznej inteligencji, które pozwala wydobyć właśnie dokładnie te elementy obrazu, które są kluczowe. A teraz inny przykład. Pokażę Wam, jak działa tak zwana funkcja inteligentnego zoomu. Gdy przesunę się w bok, jak widzicie, kamera cały czas podąża za moją postacią. Mogę się też przesunąć bliżej kamery, albo trochę się od niej oddalić. A teraz co się dzieje, gdy przełączam się na kamerę wbudowaną w mojego laptopa? Zobaczcie, przesuwam się na boki i nic. Moja kamera niestety nie ma tej sztucznej inteligencji, więc nie jest w stanie
inteligentnie skadrować mojej postaci. Panakas zawsze zadba o to, żeby nasza twarz była odpowiednio doświetlona, żeby nie była prześwietlona albo żeby nie była za ciemna, a także żeby była dokładnie w centrum kadru. Kamera ma nawet specjalną funkcję, która się nazywa Picture in Picture, która pozwala nam generować dwa obrazy, jeden w drugim, właśnie Picture in Picture, i w tym głównym obrazie możemy wybrać sobie dowolny fragment i powiększyć go, na przykład, żeby pokazać konkretne detale tych słuchawek, tak jak widzimy teraz jakieś właśnie przyciski czy ten mikrofon, podczas gdy obok w małym okienku widzimy cały czas pełny kadr z tej kamery. Dzięki wysokiej jakości obrazu nasi rozmówcy chętniej będą się z nami spotykali na wideokolach i będą nas uważniej słuchali. A co bardzo istotne, konfiguracja tej kamery jest tak prosta, że poradzi sobie z nim każdy, nawet osoby zupełnie nietechniczne. Co więcej, Panakas 20 to sprzęt certyfikowany dla takich platform jak Microsoft Teams czy Zoom, co oznacza, że producent gwarantuje, że ta kamera będzie poprawnie działała we wszystkich tych platformach. Panakas 20 to urządzenie, które możemy stosować zarówno z naszym laptopem, możemy sobie tą kamerę zamontować właśnie na pokrywie naszego laptopa, ale możemy ją również oczywiście zamontować na monitorze komputera, albo nawet, jeżeli mamy takie życzenie, to przykręcić sobie na statywie fotograficznym, ponieważ od spodu ta kamera ma normalny gwint fotograficzny. Panakas 20 to urządzenie na tyle małe, że jak widzicie mieści się w mojej dłoni, czyli spokojnie można je zabrać ze sobą w delegację czy na wyjazd służbowy. Co więcej, wraz z kamerą standardowo dostajemy elegancki futerał, do którego możemy kamerę schować i gdy wrzucimy taki futerał do naszego plecaka, to na pewno nie porysuje się obudowa tej kamery. A co w sytuacji, gdy potrzebujemy kamery do sali konferencyjnej, takiej kamery, która obejmie już nie jedną, a kilka osób? Tutaj pokażę Wam inne urządzenie, czyli Jabra Panacast 50. Jabra Panacast 50 to już znacznie większy sprzęt niż Jabra Panacast 20. To jest tak zwany wideobar, czyli jak widzicie on łączy kamerę z taką specjalną tubą, w której znajdują się głośniki oraz wbudowane mikrofony. W tym sprzęcie także zainstalowany jest specjalny komputerek, który przy wsparciu sztucznej inteligencji poprawia jakość obrazu. W tej tubie schowano aż 4 głośniki. Mamy 2 głośniki niskotonowe i 2 głośniki wysokotonowe. Oczywiście chodzi o to, żeby dźwięk, który wydobywa się z tego wideobara, był dobrze słyszalny przez wszystkich uczestników konferencji. Ale oprócz tego mamy tutaj wbudowanych aż 8 mikrofonów. Gdy przyjrzymy się z bliska, to zauważymy, że Panakas 50 ma wbudowane aż 3 obiektywy. Chodzi oczywiście o to, że po zainstalowaniu tego urządzenia w sali konferencyjnej na ścianie, Panakas 50 będzie w stanie objąć całą salę tymi kamerami. Kamera po tej stronie będzie rejestrowała ten fragment sali, kamera centralna oczywiście wszystko, co się dzieje na wprost, a kamera po Waszej prawej stronie wszystko, co się dzieje z tej strony. I z tych 3 obrazów urządzenie automatycznie, samodzielnie z poziomu właśnie tego komputerka, który jest tu wbudowany, będzie sklejało jeden panoramiczny obraz. Oto moja sala konferencyjna. Na ścianie sali mam zainstalowany duży ekran, a Jabra Panacast 50 zainstalowałem w tym momencie na naszym stole konferencyjnym i mamy w tym momencie posiedzenie zarządu. Po mojej prawej stronie siedzi pani prezes Oliwia, obok mnie pani dyrektor marketingu Lila i dyrektor finansów Oskar. Zauważcie w tej chwili, jak wygląda jakość obrazu z Panacast 50. Wszyscy mamy bardzo wyraźne twarze, obraz jest rzeczywiście bardzo wysokiej jakości i też nie jesteśmy tutaj po bokach zdeformowani dzięki temu, że kamera nas nagrywa właśnie przy pomocy tych 3 obiektywów, a ta jakość obrazu jest, że tak powiem, zaopiekowana przez sztuczną inteligencję, która jest właśnie wbudowana w Panacast 50. Ale teraz zobaczcie, co się stanie, gdy jedna z osób opuści nasze pomieszczenie. Oskar, na chwilkę Cię przeproszę. Jak widzicie, Panacast 50 automatycznie rozpoznała brak jednej osoby i zmieniła kadr w taki sposób, żebyśmy w tym kadrze byli widoczni tylko i wyłącznie w naszą trójkę. Ale gdy teraz dyrektor marketingu również opuści nasze pomieszczenie, Panacast 50 ponownie zmieniła kadr. W tej chwili w kadrze jesteśmy widoczni tylko we dwójkę, ja i pani prezes. I oczywiście, jeżeli brakujące osoby znów dołączą do naszego spotkania, Panacast 50 automatycznie wykryła te osoby, zrobiła to całkowicie samodzielnie, nic nie musiałem kompletnie klikać i znowu wszyscy jesteśmy widoczni w tym kadrze, także kamera objęła wszystkie osoby w sali konferencyjnej. Wspominałem, że Panacast 50 ma wbudowanych aż 8 mikrofonów. To są specjalne mikrofony kierunkowe, które rozpoznają, skąd dobiega dźwięk. Ta funkcja służy do tego, żeby obsłużyć funkcję, która nazywa się Virtual Director,
która polega na tym, że kamera będzie pokazywała daną osobę, która w pewnym momencie mówi. Gdy ja w danym momencie mówię, to kamera to rozpoznaje i pokazuje tylko moją sylwetkę, ale gdy na przykład zapytam panią prezes, czy nasza firma planuje w najbliższym czasie jakieś akwizycje, czy zamierzamy przejąć jakieś inne firmy? Tak, planujemy kupić wiele różnych firm, tak aby rozbudować naszą firmę. I portfolio naszych produktów. Dokładnie tak. Będziemy robić takie akwizycje. Jak widzicie, to co w tym momencie robi PanaCast 50, automatycznie stara się przełączać kadry między mną a między panią prezes, czyli działa tak naprawdę tak jak taki wirtualny operator. Kolejną ważną cechą PanaCast 50 jest funkcja liczenia osób w sali. Możemy w specjalnym panelu Jabra Express zdefiniować, ile osób może przebywać w danym momencie w sali, na przykład 5 albo 6. Jeżeli w takiej sali pojawi się więcej osób, na przykład 7 albo 8, wówczas kamera zarejestruje ten fakt i w panelu Jabra Express w raportach dostaniemy informację, że takich osób było w sali po prostu więcej niż określone zostało w limicie. Jest to funkcja, która jest szczególnie istotna wtedy, gdy chcemy zachować na przykład dystans socjalny, teraz w czasach pandemii. Jeżeli chcemy, żeby w takiej sali osoby przebywały w pewnej odległości od siebie, na przykład 1,5 metra, wówczas możemy takie limity właśnie w oprogramowaniu Jabra Express określić i będziemy wiedzieli, czy w takiej sytuacji nasi pracownicy przestrzegają takich limitów, czy też nie. Co istotne, funkcja liczenia osób realizowana jest sprzętowo przez procesor samej kamery, czyli te informacje nie są nigdzie wysyłane do internetu, nigdzie nie są przechowane w żadnej chmurze. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa w przypadku kamery Jabra. Ale liczenie osób w sali konferencyjnej może nam się przydać do tego, żeby zmierzyć obłożenie naszych sal konferencyjnych. Jeżeli w raportach zobaczymy, że taka sala konferencyjna regularnie jest wykorzystywana jedynie w 30 czy 50%, będzie to również dla nas informacja, że potencjalnie nie potrzebujemy tak dużej sali konferencyjnej, możemy tę salę po prostu zmniejszyć, a taką dużą salę wykorzystać po prostu do innych celów. Kolejną funkcją Jabra PanaCast 50 na pewno Was zaskoczę. Wyobraźmy sobie, że w sali konferencyjnej mamy tablicę suchościeralną albo tablicę taką zwykłą, szkolną, na której uczestnicy spotkania zapisują różne notatki. I teraz możemy w oprogramowaniu Jabra Direct zdefiniować własny kadr dla tablicy. Podczas spotkania PanaCast będzie transmitować właśnie ten wybrany kadr do wszystkich uczestników spotkania, także wszystkie zapiski na tej tablicy będą dla tych uczestników znacznie lepiej widoczne. Gdzie taka funkcja może się przydać? Na przykład podczas nauczania zdalnego, gdy profesor stoi przy tablicy i notuje coś na tablicy, a studenci czy uczniowie ze swoich domów podczas nauczania zdalnego obserwują te notatki. W tradycyjnej sytuacji oni musieli po prostu patrzeć na dużą salę wykładową, tam gdzieś na środku była tablica, na której profesor coś zapisywał, a dzięki funkcji Whiteboard View tablica będzie powiększona na cały ekran i wszyscy będą dokładnie widzieć notatki, które zapisuje profesor. Jabra PanaCast 20 i PanaCast 50 to najnowsze urządzenia telekonferencyjne firmy Jabra. Niezależnie czy łączycie się z Waszego domu, albo na przykład z pokoju hotelowego, albo z dużej sali konferencyjnej, w której siedzi już kilka osób, dzięki tym urządzeniom, dzięki PanaCast 20 i PanaCast 50 uzyskacie najwyższą jakość obrazu i na pewno wywołacie efekt wow u wszystkich uczestników Waszego spotkania.